Nasza podróż na Svalbard rozpoczyna się w Tromsø, mieście w północnej Norwegii, znanym jako brama do Arktyki. Od wieków służyło ono jako punkt startowy dla ekspedycji polarnych. Na Svalbard popłyniemy jachtem Southern Star, 23-metrowym kutrem sztakslowym przystosowanym do wypraw arktycznych. Tromsø powitało mnie intensywnymi opadami śniegu i mroźną pogodą, ale wkrótce miało się to zmienić. Jacht jest zacumowany w głównym porcie, gdzie znajduje się także pływająca sauna. Ku mojemu zaskoczeniu widziałem dość dużo katamaranów, które pływają po okolicznych fiordach w ramach wycieczek turystycznych. W mieście kupiliśmy wędki, aby złowić ryby na naszą przeprawę przez Morze Barentsa. Zanim opuścimy Tromsø, musimy jeszcze sprawdzić, czy wszystko na jachcie działa poprawnie. Okazało się, że jedna z lin do podnoszenia przedniego żagla zaczepiła się na górze masztu. Zgłosiłem się na ochotnika, żeby to naprawić. Dacie z... 33 metry. Good! Ja pierdolę, tak wysoko to jeszcze nie byłem, no maszcie. Chodź już, jeszcze! Dobra! Jest good! Poluzujcie zieloną! Okej, trzymam się na szelkach. Chyba trochę się cykam, ale dobra. Chyba praca na wysokościach to nie przyjemne. Dobra, i z tej strony ma być, tak? Jest ok? Dobrze, dobrze. I teraz się zapinam. Do tego się prawie to zleciało. Dobra, złapany jestem. Dajcie mi chwilę jeszcze. Chwila, moment. Siemaneczko, ziomeczki, witam z topu masztu. Tak to sobie siedzę tutaj, chilluję bombę na 33 metrach. Spoko, nawet nie wieje. Mam widok na cały fiord. Pamiętajcie zostawić suba i dzwoneczek. Halo! Włosy se poprawię, nie? Wiadomo. To co, spadamy powoli. Ostatnie przygotowania przed rejsem obejmowały dokładne umycie pokładu oraz sprawdzenie stanu silnika. Cieszyliśmy się, że w końcu opuszczamy Tromsø. Powoli wypływaliśmy z portu, nieświadomi tego, co zaraz ma się wydarzyć. Nie mamy silnika. Chodzi teraz czy nie? Spróbuj to od razu. Janki w gotowości. Oczywiście.
Na szczęście w porę udało nam się uruchomić zapowietrzony silnik, dzięki czemu odzyskaliśmy manewrowość i mogliśmy zrolować Yankiego. Cała operacja odpowietrzania zajęła nam zaledwie 2,5 minuty. Na nasz sygnał o awarii natychmiast zareagował statek turystyczny oraz Straż Przybrzeżna. Po odwołaniu alarmu kontynuowaliśmy naszą podróż ku dalekiej północy. Podczas naszej żeglugi mieliśmy okazję podziwiać malownicze norweskie fiordy. Korzystaliśmy z licznych map oraz urządzeń satelitarnych, aby nawigować w trudnym terenie. W miejscach, gdzie brakowało zasięgu, do komunikacji ze światem używaliśmy urządzenia InReach. Na tych szerokościach geograficznych w okresie dnia polarnego towarzyszyło nam słońce, które nigdy nie zachodziło. Żeglowaliśmy według systemu wachtowego, co oznacza, że jedna załoga składająca się z 3 osób nawigowała przez 4 godziny, po czym zamieniała się z kolejną. Załoga, która nie sterowała jachtem, miała w tym czasie wolne. Podczas naszego rejsu wielokrotnie mieliśmy okazję obserwować stada delfinów. Kolejnym przystankiem była mała zatoczka, gdzie postanowiliśmy przetestować nasze nowe wędki. Zaraz będziemy wędkować, proszę Państwa. Jest tu podobno bardzo dużo ryb i wystarczy tylko zarzucić wędkę i już od razu coś wyłowimy. Właśnie przygotowujemy bojrę, czyli bojkę z liną przymocowaną do kotwicy. Dzięki niemu łatwo odnajdziemy miejsce, gdzie spoczywa kotwica i umożliwi nam wyciągnięcie jej, jeśli zaklinuje się pod wodą. Jest boiler out. Ile metrów? 60. Tak jest. 60. Teraz się zapierdolę. Nie, ja zapiąłem. Tak. Tykujesz? Środka czy... Dół. Widzi? Po opuszczeniu pontonu na wodę, część załogi wyruszyła na krótki trekking, a my zostaliśmy na jachcie, aby łowić ryby. Dobra. Jak łoczy kija. Dobra. Wiesz, Ania, ja w tych kwestiach nie jestem Jaroszem. O, chuja. Z 10 centów i zacinasz. I cia. To chyba coś niemałego, nie? Może jakaś duża. No, też coś mam. Jejku, w oko, jej się wpięło, nie mogę. No to trzeba go zaje... Nie w oko, chyba w nos bardziej. Żeby to nie spadło do wody. W oko, trzeba ją zabić. Okazało się, że część przynęt i spławików, które kupiliśmy, nie jest odpowiednia na te wody. Tego dnia złowiliśmy tylko 2 ryby. Naszym następnym przystankiem będzie Hammerfest, gdzie płyniemy, aby schronić się przed nadciągającym sztormem, który wkrótce przejdzie przez Morze Barentsa. To jest tam na wprost chyba, nie? To wejdziemy. Ale odbiecze. Trzeba dać. Robisz desant? Dobra. 10. Ja tam jest ten. Dobra. 5.
4. 3. 4. 5 do kutra. Poszedł do głowego się desantujesz. Ty to obłożone, czy ty tą rękę trzymasz? Tak, kontakt. 10. 8. 5. 4. Jeden. Wstecz. Kontakt z dziobem. Nie. 5 do kutra. Kontakt na piasku. Do buka. Kamil, przełożyć szpryk na sumę. Aha. To poluzować szpryk. Aha, no to trzeba zanieść kartę. Tak, to jest w koronach tylko płacenie. Zgodnie z prognozami, wiatr zaczął się nasilać, a na morzu szalał już sztorm. Na jachcie do ogrzewania korzystaliśmy z 2 pieców zasilanych ropą. Piece te miały kominy, które odprowadzały spaliny na zewnątrz. Przy silnym bocznym wietrze spaliny z pieców zaczęły być wtłaczane do wnętrza jachtu, co spowodowało uruchomienie czujników czadu. Korzystając z sytuacji, że czekamy w porcie, postanowiliśmy zwiedzić miasto i wybrać się jedną ze ścieżek prowadzących na okoliczne górki. Obok pozostałości po bunkrach natrafiliśmy na skrzynkę geocachingową, do której się wpisaliśmy, a następnie schroniliśmy się przed wiatrem. Tak, jeszcze tak. Aż widać jakby w hafu. Tak, rzeczywiście, no. I teraz jakby pełne kopyto i... Po 2 dniach wiatr znacznie osłabł, więc w końcu mogliśmy wypłynąć w kierunku Svalbardu. Podczas rejsu w ten sposób przygotowywaliśmy jedzenie na kołyszącej się kuchence. Dość mocno wiało nam od rufy, więc postawiliśmy tylko przedni żagiel. Planowaliśmy złowić dużo ryb, żeby mieć zapasy na cały rejs. Zatrzymaliśmy się w zatoce i postanowiliśmy spróbować swoich sił w wędkowaniu. Szukaliśmy podwodnych półek skalnych, gdzie podobno występują ławice dorsza. Ryby łowiliśmy na odblaskowe przynęty, które przypominały łyżki do butów. Przynęty zrzucaliśmy na głębokość około 60 metrów i więcej. Znajdujemy się teraz we fiordzie, spuściliśmy spławik. Jest to głębokość tutaj 89 metrów. Przed chwilą złowiliśmy dorsza. Strasznie głęboko. A ile tu jest? Nie wiem, ale żyła idzie jak ten. Aha. Cały czas wiesz, mam wyluzowany kołowrotek, ale patrzę, że nie idziemy do przodu.
Niestety po kilku godzinach wędkowania pogoda się pogorszyła i byliśmy zmuszeni płynąć dalej. Złowiliśmy tylko kilka ryb. Podczas płynięcia przez fiord bardzo nami kołysało. Morze wciąż było wzburzone po ostatnim sztormie. Zdecydowaliśmy się przeczekać jeszcze jeden dzień w małym miasteczku Havesund. Cumowanie w porcie, gdzie występują silne prądy, okazało się trudnym zadaniem. W Havesund przywitała nas wydra, która właśnie upolowała sobie śniadanie. Zainspirowało mnie to do połowu małych rybek w porcie. Udało nam się złowić żabnicę, której nasz kucharz odmówił przyrządzenia. Niecały dzień minął, a my już byliśmy gotowi do wyjścia z portu. Bez stera strumieniowego prądy morskie dopychały dziób jachtu do kei, ale z dużym wysiłkiem udało nam się odepchnąć łódź na wodę. Wyruszyliśmy na sprawdzone łowisko, gdzie występuje dużo ryb. Też pewnie zarzucić. Pewnie. Wystarczyło zanurzyć haczyk z przynętą do dna i po chwili można było wyciągać kolejnego dorsza. Kilka razy czułem, że coś dużego chwyciło przynętę, ale za każdym razem się zrywało. O, zeszło. Kurde. Dobrze. Sam się zaczepiłem. Ajajaj. Stałem tak, łowiąc dorsza za dorszem, aż straciłem poczucie czasu. Złowiłem około 20 dorszy i jednego karmazyna, którego nasz kucharz również odmówił przyrządzenia. Część ryb usmażyliśmy, a resztę zamroziliśmy na później. W następnym odcinku dotrzemy do Wyspy Niedźwiedziej, gdzie popłyniemy na ląd pontonem i zwiedzimy stację meteorologiczną. Zobaczycie także, jak wygląda życie na jachcie podczas długiej żeglugi. Na Svalbardzie odwiedzimy polską stację polarną Hornsund, gdzie polscy naukowcy pokażą nam, jak radzą sobie w tak ekstremalnych warunkach. A to dopiero początek naszej arktycznej przygody.